Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona W880i. Jest to bardzo cienki, smukły telefon, bardzo praktyczny i mały. Telefon posiada wyświetlacz 1,8 cala na 240 na 320. Posiada wbudowanej pamięci 10 MB do 4 GB. Można ją rozbudować przez kartę M2. Telefon posiada, jak widać z przodu, aparacik do wideo rozmów. Na bocznej ściance znajduje się klawisz tutaj przesuwny, ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania zdjęć. Tutaj po drugiej stronie znajduje się spust aparatu. Telefon niestety nie posiada autofokusa. Na tylnej ściance znajduje się aparat tego telefonu. Jest to aparat 2-megapikselowy. Niestety dość słabej jakości. Głośnik główny po tej stronie jest bardzo mały i też jest słabej jakości, mimo że telefon jest muzyczny, posiada słabą jakość dźwięku głośnika głównego. Na słuchawkach jest znacznie lepiej. Tu są dwa otwory na smycz, jeśli byśmy chcieli dopiąć. Po drugiej stronie znajduje się przycisk multimedialny odtwarzacza MP3. I po drugiej stronie znajduje się Fastport ładowania standardowy dla Sony Ericssonów. Telefon uruchamiamy klawiszem C, nie jak w większości Sony Ericssonów starszego typu u samej góry. Teraz sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda wewnątrz tego telefonu. Bateria. Telefon posiada baterię BST33. Jest to oryginalna bateria do tego telefonu. Taka bateria już jest bardzo rzadko spotykana. Nowa, oryginalna bateria w takim telefonie jest w stanie wytrzymać do około 4-5 dni. Telefon posiada rok, datę tego telefonu, tej baterii. Bateria została wyprodukowana w 2007 roku, w 25 tygodniu. Teraz sobie zobaczymy pod nalepką e-mail, w którym roku został wyprodukowany nasz telefon W880. Poszukamy tutaj w tym miejscu. Telefon został wyprodukowany w 2007 roku, w 45 tygodniu. Teraz sobie przejdziemy do funkcji tego telefonu. Uruchomimy go. Jak to wszystko wygląda? Telefon, jak widać, był brandowany przez markę Orange. Wchodzimy do menu. Menu jest bardzo zbliżone do większości tych starszego typu Sony Ericssonów. Sprawdzimy sobie jego drobne funkcje. Telefon posiada tutaj, jak widzimy, nie wiem czy widzicie, alarmy, aplikacje, połączenia wideo, kalendarz, zadania, notatniki, dobra funkcja. Możemy sobie ustawić notatkę na głównym naszym ekranie, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć kodów. Telefon posiada również inne funkcje, już sobie sprawdzamy. Posiada on tutaj oczywiście aplikacje, gry i aplikacje. Później wspomnę, przejdziemy sobie odtwarzacz wideo, Video D, Photo D, Music D. Dzięki tym aplikacjom możemy konwertować, zmieniać, ucinać nasze dźwięki, zdjęcia i nasze wideo. Sterowanie zdalne, bardzo fajna opcja.
możemy za pomocą kodu wymyślonego przez nas podłączyć się pod inny telefon za pomocą Bluetooth i majstrować tam, włączać dźwięki, pisać SMS-y i tak dalej i nagrywać dźwięk. Przejdziemy sobie dalej, zobaczymy teraz może nasze oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie zostały wgrane przez producenta. A tu są już dźwięki AMR, nie w jakości MP3, jakość nagrywania. Jak widzicie, telefon posiada głośniczek bardzo cichy, bardzo słabej jakości. Teraz przejdziemy sobie do aparatu. Ustawimy sobie zapisywanie na pamięć telefonu, by zrobić zdjęcie. Jak widzicie, jeśli się postaracie, telefon zrobi dość dobrej jakości zdjęcia. Oczywiście nie posiada autofokusa, trzeba robić to bardzo uruchomić telefon, by zrobić dobrej jakości zdjęcie, ale telefon niestety ma słaby aparacik. Teraz sobie przejdziemy do odtwarzacza MP3. Zobaczymy, jakie ma funkcje w ustawieniach. Telefon posiada w odtwarzaczu ustawienia korektorowe. Posiada normalne basy, megabasy, głos, wzmocnienie wysokie. Bardzo fajne opcje w większości Sony Ericssonów. Bardzo umile to ulepsza jakość odtwarzanej muzyki przez słuchawki. Przejdziemy sobie teraz, sprawdzimy nasze wideo. Telefon nie posiada wideo od nowości, posiada tylko wideo oryginalne, które zostały ugrane przez Sony Ericssona. Telefon obsługuje format wideo 3GP. Oczywiście ma fajnego typu, różnego rodzaju motywy. Można dograć sobie gry i aplikacje. Gry i aplikacje wgrywamy w formacie JAR. Oczywiście jeszcze dostępne na internecie. Zapraszam Was na kolejne filmiki z udziałem Sony Ericssonów i Nokii. Cześć!